Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry, no a później możecie też zostawić jakiś komentarz dla zasięgu. Na samym początku też chcę wspomnieć, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co przedstawiam tutaj na tych moich materiałach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat pewnej giełdy. Jest taka giełda CoinEx. Ona po prostu chce wejść sobie mocniej na rynek europejski. Ja oczywiście tutaj przygotowałem też artykuł na temat tej giełdy na moim blogu. Zachęcam też, żeby właśnie odwiedzić tego bloga i sobie tam przeczytać wszystkie podstawowe informacje, które powinniście wiedzieć o giełdzie. Te informacje przydadzą się nie tylko Wam w kontekście akurat tej giełdy, ale też w kontekście innych giełd i ewentualnie tego, jak sprawdzać, w jaki sposób dowiadywać się, czy jakaś giełda jest legit, czy może legit nie jest. Bo coraz częściej trafiają do mnie informacje, że ktoś został w jakiś dziwny sposób oszukany, ktoś komuś gdzieś kazał wpłacić środki, te giełdy czy te platformy, na które właśnie ludzie wpłacają te środki, wyglądają co najmniej dziwnie na pierwszy rzut oka. Ktoś jest nowy, no to może nie wiedzieć, że właśnie jest to na przykład fejkowa platforma. Ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o giełdę CoinEx, no to sama giełda powstała już w 2017 roku. Została założona przez Hypo Younga. Jest to osoba, która też jest założycielem i wczesnym inwestorem via BTC. Jeżeli ktoś się interesuje bardziej właśnie kryptowalutami i od dłuższego czasu, no to wie, że via BTC jest to jedna z największych pól wydobywczych Bitcoina. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj na pulę miningową, no to możecie sprawdzić, że faktycznie tutaj, jeżeli mamy via BTC, no to mamy nie tylko pulę miningową Bitcoina, ale też są inne pule miningowe. I tak się składa, że ja po części, jak kopałem kryptowaluty na koparkach, no to też korzystałem między innymi właśnie z tego pula miningowego. Tak jak widzicie, tutaj możecie śmiało rozpocząć kopanie na przykład Kaspy. Możecie tutaj kopać Litecoina, Bitcoina, Dasha. Wiem, że te kryptowaluty może już nie są jakoś mocno popularne, ale tak jak widzicie, tutaj w dalszym ciągu ktoś je jednak wydobywa. Nie mówię tutaj akurat o Kaspie, ale o tych tutaj dinozaurach. Minerzy są potrzebni do tego, żeby to wszystko fajnie nam funkcjonowało. Pewnie jesteś nowy lub zaawansowany, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Nie wiem, czy słyszałeś już o aplikacji Zen. Dzięki temu, że Zen jest moim partnerem, przygotowaliśmy promocję. Zakładając aplikację Zen, wpisując kod KBZEN, otrzymujesz 60 dni planu Platinum właśnie gratis. Dzięki temu będziesz mógł się zapoznać z pełną funkcjonalnością tej aplikacji, poużywać ją, no i oczywiście sprawdzić, jak ona działa. Jeżeli chodzi o takie główne funkcjonalności tej aplikacji Zen, no to tutaj mamy możliwość wpłat, jak i wypłat fiat na giełdy kryptowalutowe. Aplikacja jest crypto-friendly, więc tutaj wszystko przebiega bez najmniejszego problemu. A teraz już wracamy do materiału. Profil założyciela na Twitterze wygląda w ten sposób. Możecie sobie śmiało też go odwiedzić i tu posprawdzać, co on tutaj publikuje. Ogólnie większość tutaj jest w języku na przykład, zobaczcie, chińskim, czy jakieś azjatyckie krzaczki, ale też jeśli przejdziemy tutaj na konto giełdy CoinEx, no to też możemy sobie zobaczyć, że ona ma tutaj 335 tysięcy followersów i dość aktywnie tutaj publikują informacje właśnie na temat CoinExa. Jeżeli chodzi właśnie o CoinEx, oni też mają swój portfel, ale to już akurat jest dość popularne, że praktycznie każda giełda robi swój dedykowany
portfel, który jest non-custodial, czyli po prostu seedy ty posiadasz w swoich rękach. Przechodząc dalej z takich ważniejszych informacji, no to na giełdzie znajdziemy oczywiście handel spot, handel dźwignią, no i też kontrakty, jak i futuresy. Fajną informacją, którą można zauważyć, jest też to, że są tutaj dość niskie opłaty. Ogólnie jeżeli giełdzie zależy na powiększeniu bazy użytkowników, no to zazwyczaj giełda też oferuje różne właśnie zniżki na transakcje, jak i jakieś promocje. Ale to zaraz rzucimy okiem i zobaczymy, co na tej giełdzie możemy tak naprawdę ciekawego sobie porobić. Oczywiście ja zachęcam do tego, żeby tu wejść na tego bloga i sobie przeczytać te najważniejsze informacje w formie pisemnej, a my już teraz przechodzimy na giełdę CoinEx. Oczywiście strona główna tej giełdy wygląda standardowo w taki sposób. Pewnie znacie, kto z giełd korzysta, to wie, jak to wygląda. U góry znajdziemy różne właśnie odnośniki. Tutaj jeżeli klikniemy w te kropeczki, no to możemy sobie sprawdzić, że mamy właśnie odnośnik do CoinEx Wallet, mamy CoinEx Block Explorer, później mamy CoinEx Smart Chain i mamy też CoinEx Charity, czyli tu oni też po prostu pomagają charytatywnie różnym osobom. Przechodząc płynnie w Buy Crypto, no to znajdziemy tutaj trading peer-to-peer, czyli bez problemu możemy sobie zakupić kryptowaluty za fiat od innego użytkownika, który na przykład chce tutaj sprzedać je na tej giełdzie, albo możemy tutaj też kupić po prostu krypto za pomocą pośrednika. Jeżeli chodzi o markety, no to tutaj standardowo znajdziemy między innymi właśnie Market Overview. No i tu znajdziemy właśnie przedstawione wszystkie markety. Jeżeli chodzi o markety, no to chodzi o rynki, czyli tutaj znajdziemy między innymi właśnie meme coiny, fan tokeny, znajdziemy tokeny z sieci TON. To też jest bardzo ciekawe. Nie wszystkie giełdy posiadają większość tych tokenów TON. Zazwyczaj jest to tylko TON, Notcoin i tam kilka innych rzeczy, a tutaj jest tego dość sporo. Oczywiście jakieś kotowe memy. Tutaj mamy AI i Big Data. Tutaj oczywiście jest to wszystko ładnie podzielone. Jeżeli chodzi o nowe listingi, to też tutaj znajdziemy taką zakładkę i możemy sobie sprawdzić, co ostatnio zostało tutaj na tej giełdzie wylistowane. Oczywiście, jeżeli chodzi o tradowanie na tego typu projektach, no to ja zachęcam tutaj, żeby jednak zrobić dużo większy swój indywidualny research, ponieważ te wideo nie służy do tego, żeby Was tutaj zachęcać do tradowania na tych wszystkich tokenach, tylko chciałem Wam tutaj pokazać właśnie giełdę i możliwości, jakie ona daje, ze względu na to, że podjąłem tutaj z tą giełdą współpracę marketingową. Także jeżeli przejdziemy dalej tutaj po tych zakładkach, no to znajdziemy coś takiego jak Market Data. Tutaj też znajdziemy różne właśnie narzędzia analityczne, to sobie można posprawdzać. Pewnie większość z Was nie korzysta z tego w ogóle, ale tak naprawdę warto sobie czasem rzucić okiem. Tym bardziej, że widzimy, co dzieje się na przykład na rynku przez ostatnie dni. Przejdźmy dalej. Oczywiście tutaj exchange, czyli standardowe funkcje. Mamy możliwość swapowania tokenów. Jest to opcja zeswapowania po prostu tokena z jednego na drugi. Tutaj oczywiście możemy sobie wybrać USDT, możemy wybrać na przykład Bitcoina, no i możemy sobie zeswapować nawet $1, jeśli chodzi właśnie o Bitcoina. Klikamy swap. Tutaj oczywiście mamy wypisane wszystkie dane, ile to będzie kosztować, ile dostaniemy, jaki jest po prostu kurs. No i klikamy confirm. Jeżeli chodzi o trading spot, no to standardowo przechodzimy do spot. No i tutaj pojawia nam się nic innego jak wykres. Oczywiście mamy tutaj różne przedziały czasowe, 15 minut, 4 godziny, 1 dzień.
To jest standardowo na każdej giełdzie. Z takich opcji, które tutaj jeszcze się znajdują, no to możemy sobie zobaczyć, że możemy tutaj wybrać sobie TradingView, czyli pojawi nam się chart, który będzie dostarczany właśnie bezpośrednio z TradingView. Dla niektórych ten jest wygodniejszy, a niektórzy potrafią bez problemu operować na tym właśnie Basic. Także to już zależy od Was. Jeżeli chodzi później o trading na spocie, no to standardowo tutaj możemy wybrać sobie USDT, USDC, no i Bitcoina. Jeżeli chodzi o pary walutowe, no to wybieramy parę walutową, którą chcemy tradować. Ja tutaj mam Bitcoina do USDT. No i tutaj standardowo można skorzystać sobie z różnych opcji. Także mamy limit, mamy tutaj market, mamy stop limit. Oczywiście tutaj jest informacja, czy wiesz jak to używać. Można kliknąć sobie Learn More i wtedy bez problemu sobie tutaj przeczytasz, w jaki sposób właśnie to działa i jak używać tego typu rzeczy. To też jest dość ważne, że po prostu korzystając z tego typu narzędzi wiemy, gdzie się udać, żeby przeczytać więcej na temat, jak to działa. Wiem, że niektóre osoby tutaj są nowe, a niektóre są tutaj już weteranami, więc nie trzeba Wam tego tłumaczyć, ale warto jest oczywiście nowym osobom to pokazać. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście margin trading, mamy coś takiego jak strategic trading. Tutaj możemy sobie wykreować swoją jakąś strategię. Także zobaczcie, klikamy sobie oczywiście tutaj, że rozumiemy ryzyko. Możemy sobie ustawić, czy chcemy kupować dziennie, co godzinę, co tydzień, czy co miesiąc, czy co 2 tygodnie. Oczywiście tutaj jest, jaką kwotę chcemy wrzucić na cykl. No i tutaj jaką całą kwotę chcemy sobie tutaj wrzucić. Jeśli na przykład Bitcoin będzie spadać albo rosnąć, to nas to nie interesuje, po prostu my ustawiamy tutaj sobie na przykład taką strategię DCA, czyli jest możliwość ustalenia takiej strategii i wykorzystania do tego stablecoinów, które mamy tutaj na giełdzie. Tak jak widzicie, ja aktualnie mam tutaj $250. Jeżeli chodzi o tą drugą strategię, no to tutaj to już jest bot, spot grid. Ja tego typu rzeczy tutaj raczej nie używam. No ale jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać więcej na przykład na temat tej opcji, no to wystarczy sobie wejść tutaj w Newbie Guide, no i też znajdziecie informacje, jak taka strategia działa, jak to ustawić i czy to w ogóle ma sens. Jeśli chodzi właśnie o te gridowe boty, no to ja z tego typu rzeczy nie korzystam. Dla mnie to jest za duże ryzyko. Ja jednak sam wolę sobie systematycznie na przykład kupować tą opcją Auto Invest. No i tutaj akurat tylko nam kupuje i nic nam nie sprzedaje, więc my po prostu w dłuższym okresie czasu akumulujemy sobie Bitcoina. Jeszcze pewnie zrobię film na ten temat i omówię to trochę bardziej i szerzej w innych materiałach. Ja na razie, jak widzicie, tutaj nie mam żadnych strategii. No później mamy futuresy, mamy też inne informacje, mamy też opcję na przykład tutaj stakingu. Jeżeli przejdziemy niżej, no to znajdziemy tutaj aktualnie możliwość stakingu właśnie Ethereum. No i tutaj jeżeli byśmy wrzucili Ether w staking, no to dostajemy 2,5%, no i mamy 3 dni na odmrożenie. Ale to jeżeli chodzi o stakeowanie Ethera na CEX-ach, to moją opinię zapewne znacie, że ja wolę stakeować właśnie bezpośrednio ze swojego portfela, bo z CEX-ami to nigdy nie wiadomo. Z takich jeszcze innych opcji, które tutaj się znajdują, no to jest coś takiego jak AMM. Tutaj jeżeli chodzi właśnie o Market Maker, możesz zostać Market Makerem. Tutaj oczywiście jest opcja zrobienia pula płynności. To też coraz częściej pojawia się na różnych innych giełdach, no ale to też już zależy od Was, czy chcecie coś takiego robić, czy nie. No i teraz zobaczcie, na przykład jest ich token giełdowy i
stablecoin. Można kliknąć sobie join. Jeżeli byście chcieli stworzyć taką pulę płynności, zarabiać sobie fee, tak jak na Dexie, no to wystarczy kliknąć add. No i tutaj macie możliwość właśnie stworzenia takiej puli płynności, ale z takich ograniczeń, które tutaj można przeczytać, no to minimalna kwota, jaką trzeba tutaj zrobić, jest to $200. Przejdźmy dalej do innych opcji. Myślę, że bardziej ciekawych są promocje. Jeżeli chodzi właśnie o rzeczy promocyjne na tej giełdzie, no to znajdziemy tutaj coś takiego jak Airdrop Station. No i to też jest właśnie bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ tu wystarczy zapisać się do na przykład aktywnej jakiejś kampanii, no bo teraz aktualnie te kampanie są tutaj wszystkie zakończone, ale jak widzicie, tego jest tutaj aż 6 stron tych kampanii, więc było tutaj co robić i można było sobie pozbierać trochę tych tokenów. Przez ten cały okres czasu praktycznie za darmożkę można było sobie tutaj pozbierać tych tokenów. Warunkami na przykład dołączenia do tego typu akcji jest to tylko i wyłącznie zrobienie jakiegoś wolumenu, także nie ma tutaj najmniejszego problemu z tym, bo możemy sobie na przykład zrobić jakiegoś przypuszczalnie małego trade'a kilka razy, żeby po prostu dostać jakieś tokeny później w nagrodę. Na przykład tutaj mieliśmy kaspę, można było zdobyć 50 kaspa. Wiem, że kiedyś może kaspa nie była jakoś dużo warta, dzisiaj już gdzieś tam nawet podbija pod kwotę 20 centów. No i tak jak widzicie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to tutaj przez ostatnie 30 dni należało mieć tylko $100 wolumenu, więc to raczej jest proste do zrobienia, żeby zakwalifikować się właśnie na tego typu airdrop. Tak wyglądają właśnie tutaj te airdropy. Dość sporo tego było. Miejmy nadzieję, że jeszcze się tego dość sporo pojawi. Dlatego moim zdaniem warto zainteresować się nowymi giełdami. Warto zainteresować się właśnie czymś, co dopiero gdzieś tam bardziej wchodzi na rynek europejski. No bo zazwyczaj jest tak, że te działania marketingowe danych giełd są właśnie skierowane pod względem pozyskania nowych użytkowników. Pojawiają się tam różne promocje, różne rzeczy, które po prostu umożliwiają użytkownikom zdobycie na przykład darmowych tokenów praktycznie za nic. Z takich jeszcze ciekawostek, które znajdują się tutaj na tej giełdzie, jest coś takiego jak CoinEx Dips. No i tutaj jest możliwość zakupienia danego tokena 50% taniej. To jest mega ciekawe. I tak jak widzicie, tutaj też tych akcji trochę było. Akurat zrobili kiedyś tutaj w lutym, zrobili dla VIP-ów możliwość zakupienia Ethera. Oczywiście to nie jest tak, że możecie sobie kupić ile chcecie, ale jest tam pewna pula do zakupienia. I tutaj akurat było dla VIP-ów, ale jeżeli chodzi właśnie o te kolejne akcje, no to mamy tutaj możliwość zakupienia Bitcoina, to już było w marcu, później mamy w kwietniu Solanę, no i tutaj w maju był znowu Bitcoin, no i w czerwcu był TON. No i teraz czekamy, czy na przykład coś ciekawego by się tutaj nie pojawiło jeszcze. No i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi tutaj o te akcje, no to tutaj możecie brać udział w loterii. No i zostało wylosowanych tutaj 1000 użytkowników, którzy po prostu mogli sobie kupić TON w obniżonej cenie o 50%. Więc to też jest ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o tą giełdę. Z takich jeszcze innych rzeczy, które też Was mogą zainteresować, no to można zostać ambasadorem takiej giełdy. Można oczywiście tutaj tą giełdę polecać znajomym. Możecie nawet zgarnąć do 40% z prowizji, która zabiera ta giełda za trading. Te prowizje są dość niskie, więc tutaj nie ma za bardzo szaleństwa, ale zawsze coś. Oczywiście mój link znajdziecie w opisie tego filmu. Za każdą rejestrację na tej giełdzie dziękuję. To wspiera po prostu tutaj moje działanie. Z takich jeszcze rzeczy, które chciałem tutaj omówić, to ta opcja właśnie VIP-a. Jeżeli chodzi o CoinEx VIP, no to tutaj
potrzebujemy mieć 2000 sztuk tego tokena CET. Zaraz zobaczymy, jaki to jest koszt. Tutaj mamy spot trading i wejdziemy sobie w CET. CET na ten moment kosztuje około 7 centów, więc jakbyśmy chcieli sobie kupić 2000 sztuk, no to jest aż i tylko $140. Także to nie jest jakoś wybitnie dużo, a dla osoby, która właśnie chciałaby tutaj sobie częściej tradować na tej giełdzie, no to niesie to za sobą pewne benefity. I tak jak widzicie, VIP1 macie 2000 sztuk tych tokenów CET. Dodatkowo, jak jesteście na VIP1, no to macie obniżoną prowizję na 0,18, no i tutaj 0,14. No i tutaj też są futuresy. Także wszystko ładnie jest tutaj rozpisane. Ja zamierzam sobie tutaj właśnie zakupić tych tokenów minimum 2000 sztuk, żeby wejść na tego VIP-a, ponieważ pewnie z czasem zacznę trochę bardziej tutaj tą giełdę używać. No ten token tutaj kosztował nawet 14 centów, ale nie dał rady tego przebić, żeby było gdzieś tam nawet 15. No ja standardowo jak działam na jakiejś giełdzie, no to posiadam trochę tokenów danej giełdy z uwagi na to, że na przykład mam zniżki na handel. Tutaj mam możliwość bycia VIP-em, więc zobaczymy tak naprawdę, co mi to przyniesie. Oczywiście na rynku nie dzieje się ciekawie, więc ja tutaj nie napalam się na to, że ten token da mi nie wiadomo ile zarobić. Ja tylko i wyłącznie wydaję stablecoiny po to, żeby zostać tutaj tym VIP-em. No tak to wygląda. Ten token tutaj praktycznie od 2019 miał kilka takich właśnie przejawów. No bo widzicie, w 2018 był prawie na 15 centach. Później Darglebe przez praktycznie kilka lat. Później znowu cena wybiła tutaj na 15 centów. No i teraz utrzymuje się właśnie gdzieś na poziomie 7 centów, ale można też już go było tutaj kupować poniżej 3 centów. No zobaczymy, jak sobie to poradzi w kolejnych miesiącach tej naszej hossy. Ja tutaj na saldzie mam 43 te tokeny CET. To pewnie dostałem po prostu z tej prowizji z obrotu na tej giełdzie, bo ja tą giełdę już posiadam od kilku miesięcy. Wcześniej już zakładałem tu konto, bo interesowały mnie pewne tokeny, które tutaj są, a nie było ich gdzie indziej. Patrząc na ten wykres, to nie jest najlepszy moment, żeby kupować te tokeny, no bo nie wiemy, co będzie w przyszłości. Nie wiemy, jak tutaj się rynek zachowa. Wygląda ostatnio troszkę spadkowo, ale powiedzmy, że ja tutaj zaryzykuję te 100 parę dolarów. Też to fajnie działa. Zobaczcie, możecie sobie zebrać tutaj właśnie zlecenia i wiecie, ile jest w order booku. No i tutaj mamy 2100 sztuk po niecałe 7 centów, więc taką cenę też tutaj ustawimy. Damy niecałe 7 centów. Jak klikniemy tutaj, no to nam wskoczy to tu. I teraz zobaczcie, klikamy, wpisujemy kwotę 2000 sztuk. Będzie to tutaj, zobaczcie, $139. Klikam OK. I teraz jest tak, tutaj jest opcja, że zdedukuje mi CET jako fee. Więc zakupy tutaj na tej giełdzie mogę opłacać sobie za pomocą tego tokena CET. Ale ja to w tym momencie nie chcę, bo chcę kupić 2000 sztuk. No i będę miał ciut ponad 2000. Klikam, no i tutaj, tak jak widzicie, transakcja została wykonana poprawnie. Na saldzie mam już tutaj 2037 sztuk. Tutaj jesteśmy w stanie sobie sprawdzić naszą historię naszych właśnie zakupów. Dajemy order history. No i tutaj mamy cały nasz zakup. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o możliwość upgrade'u tego naszego konta, no to mamy możliwość tutaj po prostu zakupienia tokenów na giełdzie i zaczekaniu, aż one zostaną tutaj nam zliczone. Tak jak widzicie, że każdego dnia o 1:00 UTC jest tutaj właśnie to upgrade'owane i odświeżane.
Ale z takich jeszcze ciekawostek jest możliwość tutaj zbindowania non-CoinEx adres, czyli na przykład jeśli macie portfel CoinEx Wallet i mielibyście tam właśnie tokeny CoinEx, no to możecie tutaj zbindować ten adres z tą giełdą. Nie trzymacie tych tokenów na giełdzie, pomimo że to są tokeny giełdowe. No i też podwyższacie sobie tutaj możliwości na tej giełdzie, jeżeli chodzi właśnie o niższe fee i o inne opcje, które są dostępne na VIP-ie. To jest ciekawe rozwiązanie. Nie widziałem tego na innej giełdzie. Zazwyczaj giełdy chcą, żeby trzymać ich tokeny na giełdzie właśnie i żeby one z tej giełdy nie wypływały. Z takich dodatkowych rzeczy, które tu są dostępne też jeszcze na giełdzie, jest coś takiego jak Newbies Exclusive, czyli dla osób, które są tutaj nowe. Tak jak widzicie, ja nowy nie jestem, więc się tutaj nie kwalifikuję. Dla nowych osób jest możliwość tutaj otrzymania pewnych bonusów. Także jak się zarejestrujecie tutaj na giełdzie, koniecznie kliknijcie sobie w ten przycisk i możecie sobie tutaj zgarnąć vouchery do tradingu, jeśli właśnie jesteście nowymi użytkownikami. Z takich jeszcze opcji, które są ważne, no to tutaj mamy assets, czyli mamy nasze salda i tutaj mamy orders, czyli możemy sobie oczywiście tutaj posprawdzać nasze ordery. Tutaj jeśli chodzi o asety, no to ja nie posiadam nic innego poza właśnie tutaj spotem. No i tak jak widzicie, posiadam teraz aktualnie $110 USDT, no i 2037 tokenów CET o wartości $142. I to już tutaj w moim wypadku sobie zostanie. Zobaczymy tak naprawdę, jakie korzyści przyniesie mi trzymanie tych tokenów i VIP-1. To by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Oczywiście zachęcam Was do tego, aby skorzystać z mojego linka, zarejestrować się tutaj na tej giełdzie. Mam nadzieję, że to, że trochę mam chrypę, Wam nie przeszkadzało i że wstępnie zainteresowałem Was tą nową, starą giełdą CoinEx. Dziękuję za Waszą uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.